Cześć ocalali, z tej strony Valencianistas z AppGalery. Dzisiejszy odcinek chciałbym poświęcić najnowszemu patchowi, który został wypuszczony na serwer live 18 lipca 2023 roku. Patch jest na pewno po trochu odpowiedzią na strajk graczy z grupy Players United Campaign, bo łata dziury, a raczej spełnia postulaty głoszone właśnie przez tę grupę graczy. Przynajmniej jej część. A więc zacznijmy od początku. Z nowości mamy silnik sił specjalnych, o czym wspomniałem w moim poprzednim wideo. Czyli do budynków naszych oddziałów możemy dodać jednostki przemiany energetycznej. Jest to bardzo duża zmiana, bo procentowo zwiększa statystyki oddziałów, obrażenia bohaterów lub przeciwnie, redukuje otrzymywane obrażenia bohaterów, czy zwiększa moc, siłę obrażenia naszych behemotów. To jest pierwsza nowość. Druga zmiana to podwyższenie limitu oraz optymalizacja algorytmu przodującego państwa w czasie wydarzenia Transfer Past Event, czyli wydarzenia, w którym możemy przenieść się do innego państwa. Do tej pory mieliśmy bardzo niski limit, najpierw 300 milionów Battle Power, później 500 milionów Battle Power. W kuluarach mówi się obecnie o limicie 1,5 biliona Battle Power, jako tak zwanym Power Cap, swobodnej migracji międzypaństwowej. Moje zdanie na ten temat znacie. Battle Power nie jest wyznacznikiem siły gracza, nigdy nim nie było. Ale z drugiej strony widać progres, postęp dewelopera w kierunku optymalizacji tego wydarzenia. Kolejną trzecią nowością jest możliwość tzw. Cross Generation Transfer. To znaczy przejścia, oczywiście w czasie wydarzenia migracyjnego, do państwa z innym limitem generacji bohaterów. Nie chodzi o to, że będąc z państwa dla przykładu 50, który ma limitless drugiej generacji już od dłuższego czasu, więc statystyki bohaterów są naprawdę wysokie, migrować do państwa numer 1200. O nie, nie o to chodzi, bo to tworzyłoby chore scenariusze, kiedy ktoś, wykorzystując przewagę generacji bohaterów, mógłby wyciąć w pień całe państwo. Chodzi o migrację w drugą stronę. W naszym przykładzie byłaby to migracja z państwa 1200 do państwa 50 i taki gracz swobodnie musiałby nadrobić różnice generacyjne bohaterów. Lećmy dalej. Mamy świetną wiadomość dla wszystkich zakochanych w Mini Mayhem. Wydarzenie doczekało się optymalizacji lagów, zamrożeń ekranu, zacięć, wyrzucenia z gry, błędów i tego wszystkiego, z czym zwykle kojarzyliśmy to wydarzenie. Najnowszy patch usuwa te wszystkie elementy, które nie pozwalały nam cieszyć się z tym wydarzeniem. Od teraz będziemy mogli w pełni kontrolować nasze marsze, koordynować rajdy bez zagrożenia ze strony gry, która odmówi nam współpracy. Optymalizacji został też poddany event Path of Water, czyli ścieżka wody. Co dokładnie? Idąc od tyłu, zostały zoptymalizowane nagrody, ich ilości i jakość oraz, co najważniejsze, zostały zoptymalizowane umiejętności. Mówiłem o tym wcześniej z okazji którejś już edycji Path of Water, że niektóre umiejętności są przeszacowane, zbyt potężne, kolejne zaś praktycznie niewykorzystywane, bo niepotrzebne. Teraz ma się to zmienić i to jest kolejna zmiana na plus. Ostatnią rzeczą, o której chciałbym Wam powiedzieć, to optymalizacja, czyli ulepszenie, lepsze dopasowanie nagród w wydarzeniu Reservoir Raid. Zmienią się nagrody, zwiększy się liczba monet, końców za zwycięstwo i porażkę oraz zwiększy się liczba zaawansowanych relokatorów, bo przecież wszyscy przyznamy, że Reservoir Raid to wydarzenie, w którym zużywa się najwięcej zaawansowanych przenosin osady. Bardzo fajnie, że deweloperzy zdecydowali się na ten krok. A co Ty myślisz o nowym patchu poprawiającym grę? Czy te nowinki trafiają do Ciebie, czy tęsknisz za dawnymi czasami, kiedy mieliśmy limit kwater poziom 30 i życie było łatwiejsze? Podziel się spostrzeżeniami w komentarzu.